No cześć! Dziś już koniec przygody w Finlandii. Pora wracać. Dojazd do portu to lekki hardcore. Pojedziemy na Wikinga, który jest w centrum. Takim centrum. Macie jeden znak na początku, który mówi jedź prosto do portu. Po drodze trzeba jednak kilka razy zmieniać kierunek jazdy, a znaki tego nie mówią. Dzięki Tomtom za pomoc. Żeby na samym końcu zobaczyć drugi znak mówiący tutaj jest port. No ale udało się. Chociaż uliczki były takie ładne, pełne pomników i turystów. Jesteśmy w porcie. Idziemy zwiedzać Helsinki. No idealnie. No, przynajmniej taki był plan, bo się okazało, że jak się wjedzie do portu, to już nie wolno go opuścić. No, przynajmniej teoretycznie nie wolno. 17. Wjeżdżamy na prom. 20:30. Witamy w Tallinie. Ciężko zaparkować ciężarówkę, ale chyba damy radę. Następnego dnia rano nie mam jeszcze żadnego ładunku, więc pójdziemy szybko zwiedzać trochę miasta Tallinn. Później wracam do Wolwiego i jedziemy po ładunek. Miłego oglądania! W drodze powrotnej zatrzymałam się na krótką pauzę, spać mi się chce. W ogóle to dzisiaj miałam wyjechać trochę później, ale jacyś ludzie się strasznie tłukli na parkingu. Widać, jacyś młodzi poszli z takiego jakby ogródka piwnego. Dzisiaj zaczęli tam w ogóle demolować wszystko i się bałam, że się zaczną dobierać do ciężarówek. No i wstałam i poszłam. Generalnie to tutaj niby można łowić ryby, takie zaznaczone. Widzicie, że są koła ratunkowe, więc też jest napisane, że można pływać. Ale popatrzcie w ogóle, że ta woda i w rzekach, no generalnie tutaj woda jest taka żółta. Czy oni mają tutaj tak dużo torfów, czy kto mi powie, z czego wynika kolor wody? Patrzcie. No i tak w ogóle to dzień dobry. Jesteśmy w drodze do Helsinek. A tutaj Wolwi. Jak się nazywa ten parking wyścigowego? A widać, że jeszcze tam jest jakaś taka altanka. No. Jest ładnie przygotowane wszystko. Dobra, jedziemy dalej. No i tak jakiś kierowca powiedział, że do tego portu w Helsinkach wjechać to jest wyzwanie, bo się jedzie przez rynek. No i w sumie tam jest parlament jeszcze dalej. No i rzeczywiście tak jest. Jak się jedzie do Viking Line, to się jedzie do portu w samym centrum. Oznaczenie powiem wam, że jest takie inne niż podają w rezerwacji, no ale dobra, jest ulica. Ale popatrzcie, a tutaj na tym znaku jest, że do promu było 40 ton i 21 ton chyba na wózek nacisku. Więc tak to wygląda. Śmiesznie, co? Takie tam zwiedzanie z Wolwiego. Niby w sumie nie ma, że do portu było prosto, ale czy prosto? Chyba nie. Generalnie to jest tak w miastach portowych, że są dobre oznaczenia, ale te Helsinki tak średnio oznaczone. No, ładne te Helsinki, ładne. Także jakbyście kiedyś płynęli Viking Line'em, to się nie zdziwcie, że jedziecie właśnie rzeczywiście przez takie centrum. Popatrzcie, że teraz na samym końcu dosłownie się pojawia dopiero znak Viking Line. Dopiero na samym końcu. No i jesteśmy.
Hi, I'm the first time here. Where do I park my truck? Because I've got a ship at 7 o'clock in the evening. I'm sorry, but I have nothing to do with Viking Line. Ah, okay. I'm security officer. Ah, okay. Where is the office of Viking Line? So you need Viking Line. Okay. No i witamy w porcie Viking Line w centrum Helsinek. Tam jest wolno, jest jeszcze pusto, bo jest niedziela i generalnie zobaczymy, czy pozwiedzamy dzisiaj. Wszystko zależy od tego, czy ochroniarz mnie wypuści, czy nie, bo już mi pan powiedział w porcie, że jak się wjedzie, to nie wolno wyjść. Ja nie wyjdę? Wolwi, przyjmiesz mnie? Ale patrzcie, takie długie zestawy też tutaj przyjeżdżają. Tak de facto jak jechałam Volvi, to nigdzie nie było choćby najmniejszego problemu, więc wjeżdża się do centrum, ale jest szeroko wszędzie, więc takim zestawem jak coś to też. No i po zwiedzaniu, jak Wam się podobały Helsinki? Fajnie, że przynajmniej jak jechałam tutaj, nagrałam. Widziałam parlament po prawej, widziałam jakiegoś wielkiego konia na piedestale, widziałam jakiś kawałek ładnych budynków. Założę się, że mają tutaj świetne jedzenie. Natomiast w porcie mają też taką politykę, że jak się wejdzie, to nie wyjdzie. No i pan na ochronie woła dla mnie z daleka: Iwona, ja cię znam z YouTube'a. No fajnie. Fajnie, ale niestety, nie ma żadnej opcji na to, żebym wyszła. Ze względu na wojnę i ze względu na politykę bezpieczeństwa, to jak się wejdzie, to po prostu tak już przez kontrolę bezpieczeństwa na bramkach, tak jak już wychodzisz, to w ogóle już tam cię później nie wpuszczą. Więc tut mi light. Zaraz założę bikini, pójdę tam. No przecież. Całe wstawanie o 5 rano na darmo. I najgorsze jest, jeszcze powiem Wam, wiecie co w tym wszystkim? To, że mi to 24 tak w tachografie nie wyszło. Oczywiście pauza mi wyszła 24, ale pamiętacie, że ja sobie jak szłam spać, jak stanęłam w czwartek wieczorem, to przełączyłam przez przypadek na młotki i na tych młotkach stałam coś z 16 czy 17 godzin, bo w ogóle auta nie odpalałam, nie potrzebowałam. No i dopiero o poranku, jak jakoś tam przykręciłam, jak już mi Volvo wygasiło prąd w zapalniczce, to wtedy dopiero przykręciłam, to wtedy z automatu tacho przeskoczyło na pauzę i dopiero mi tam wtedy, wiecie, wyszło trochę tej pauzy, ale 24 mi nie wyszło, opisałam wydruki i tak w świetle prawa, no powinno być ok, natomiast w tachografię to mi będzie tam migać, nie? To mogą po prostu leżeć, mogą nic nie robić i sobie wyjechać gdzieś tam kulturalnie o 10 no i by było to samo. No ale nic, no po prostu muszę zrozumieć, jest jak jest. Po prostu wiedzcie, jak jedziecie Viking Line'em w Helsinkach, jak się wiedzie, to już się nie wyjdzie. Natomiast w Tallinie, z tego co pamiętam, to tam właśnie było tak, że było wszystko otwarte, więc według mnie to tam jak się wjedzie do portu, to tam można sobie chodzić. No taki port. To może dzisiaj chociaż Tallinn zobaczymy, jak przyjdziemy na drugą stronę. O 7:00, 9:30 w Tallinie, tam zamierzam zostać na pauzę. Może to się uda, może przynajmniej Tallina zobaczymy. A właśnie, patrzcie na jakim etapie jest już mój koc, widzicie? To jest mój kocyk. Kocyk z wełny z Merinosa, jakbyście się zastanawiali jaka to taka właśnie. Merino wool. Jest taka fajna, jest dużo większa od takiej zwykłej wełny. Zwykła wełna, którą zresztą też kupiłam w Finlandii, jest taka bardziej twarda, natomiast bardziej mi się podoba jak tamta wełna pachnie. Ta jest taka już mocno zneutralizowana, no ale dobra, będę po prostu siedzieć, no i pewnie robić kocyk, ale pierwsze to jeszcze wszystkie zakupy swoje muszę pochować. No i tak to czasami bywa w transporcie, że nie bywa, ale gorąco. A co ja będę jeść? Tak się napaliłam, że pójdę gdzieś coś zjeść.
Patrzcie. I wjeżdżamy na prom. Plan jest taki. Do kajuty zostawić torbę, do jedzenia zjeść i do kajuty wykąpać się. I to już będzie koniec. Wysiąść. No. 65, 40. No dobrze. Dobrze. Powiem Wam, że w pierwszą stronę było śniadanie, więc było ok, ale w tą stronę powiem Wam, że ten bufet jest naprawdę mega. Już w takiej wieczorowej porze na obiad wygląda naprawdę wszystko bardzo dobrze. I strasznie duży wybór. Można cały dzień chyba nie jeść po prostu, żeby przyjść tutaj się najeść. O, lody są. O, i ten chleb jest właśnie taki. No dobrze, ja już wykąpana, pojedzona. Mogłabym mi spać. Można się powoli zbierać i iść do Wolwiego. Już 2 godziny 5 minut. Ten prom płynie około 2,5 godziny, więc jeszcze trochę. Trochę się osobowek nazbierało. No takie stabilizatory jakby. Takie odbojniki do promu, to powiem Wam szczerze, że pierwszy raz widzę w życiu. Iwonko, będziesz miała problem z parkingiem. Widzę właśnie, że zawalone, ale co zrobić? Gdzieś się trzeba wryć, kurde, bo trzeba robić tą 9. No dobra, i tutaj dokręcamy, proszę Państwa, pauzę promową. Udało się. Udało się. Przyszedł kierowca, kolega po fachu Polak powiedział, że on akurat będzie wjeżdżał na prom, mogę wjechać na jego miejsce. Idealnie. Dobry, jest poniedziałek, jest 9 rano, jestem tyle co po treningu. Jesteśmy w porcie, w centrum, Viking Line. Z tej strony można już wychodzić sobie na miasto bez problemu. Podobno Tallinn jest piękny, ja nie mam jeszcze ładunku. Lecimy do centrum, szybko zwiedzić Tallinn. Stąd jest półtora kilometra, widziałam, do Starówki. Szkoda by było nie wykorzystać takiej akcji. Nigdy nie byłam w żadnym mieście takim typowo krajów nadbałtyckich. Jestem mega ciekawa. Idziemy. Ja tam. Jak w Amsterdamie. I tym oto sposobem mamy poranek w Tallinie, czego nie planowałam. Myślałam, że raczej jak z promu zjadę, to
pojadę sobie, pójdę sobie na piwo do centrum wieczorem. Ale jak zjechałam, jak się wykąpałam, to ja już byłam gotowa tylko i wyłącznie do spania. Ale poranek w Tallinie też ma swój rok. Nie? No nie wiem, może trochę mogła przyrównać do Lublina. Może trochę. Taka kombinacja, ale chyba nie, jednak nie. No to miasto jest tylko podobne do siebie według mnie. Te drzwi mają takie charakterystyczne wszędzie. W jasnych kolorach pastelowych. O, takie rzeczy to ja lubię. Tu kamienie. Tu ramka. Kamera. No, uroczy zakątek. Zaułek. Tak, gdzieś na wsi na podwórku, co? A jesteśmy przy samej Starówce. No, ciekawe. Mega ciekawe to miasto. Podoba mi się to. Nawet nie zdążyłam pomalować. Widzicie? Taka jestem zwiedza mnie pomalowana. Tak miałam do wyboru zwiedzać dłużej i niepomalowana i zwiedzać krócej pomalowana. No to wolę, znaczy drób pierwszy. Jakie słodkie drzwi. Oni tutaj mają z tymi drzwiami, powiem wam. I te też. No i ten budynek jest taki nieoczywisty. Albo popatrzcie na te drzwi. Albo te. Tam coś jeszcze jest. Ale dobra, bo mi się zdaje, że jak tędy pójdziemy, to przejdziemy do rynku. Muszę przyznać, że już mi się wydawało, że jeżeli chodzi o Europę, to nie zobaczę niczego takiego bardzo odmiennego od innych miejsc, które już widziałam, ale powiem wam szczerze, że Tallinn i Bałtyki to jest inny świat. Ładnie wyprofilowana łyżka, nie? Podoba mi się. Wow, jakie ładne miski. Kurczę, po co mi miski? Ale ładne, nie? No ładnie. O, patrzcie na to. W tym dziecko można było kąpać. No bardzo ładne. A przecież takie już jest nie poniosę. Dobra, idę, bo zaraz coś kupię i będzie mi się tylko ciężko chodzić, a ja przede wszystkim to potrzebuję iść do toalety. Szukajmy czegoś, bo ja potrzebuję toalety. Idziemy na kawę. Dobra, ja już wiem, że Tallinn to jest miasto drzwi. No i zdaje się, że przed nami już rynek. No pięknie. O, jak to jest pięknie, dużo zieleni. Taki trochę rzeszowski, tylko że jakby mniejszy. To co? Gdzie idziemy pić kawę? Gdzie jest otwarte w ogóle? Tam jest otwarte, widać? A może byśmy śniadanie w ogóle zjedli w Tallinie? To się wydaje, że wszędzie było zamykane, nie ma ludzi. Wow! Oh my god! Co to za restauracja? A dobra, gdzie jest to ulica? Tu. Słuchajcie, wyszłam na górę i po prostu patrzcie, co tu się dzieje. Takiego czegoś to ja nigdy w życiu nie widziałam. Patrzcie. Czekajcie, nie ustawię dobrze obiektyw. Wow, to jest sala z widokiem na rynek. Jakie malowidła, jakie piękne kolory. Ja uwielbiam takie kolory. No nie widziałam takiego miejsca. Nigdy w życiu nie widziałam takiego miejsca. Patrzcie na ten fortepian. Ja nie mogę. To jest naprawdę szybkie zwiedzanie, ale to nie jest jeszcze koniec, bo to jeszcze tutaj się ciągnie. Tutaj to jest teatrzyk. Tutaj tyle. Wow. Tak się nazywa ta restauracja. Ule Estonia. Thank you. Thank you. No dobrze, i to było szybkie zwiedzanie Tallina, bo Alex mi właśnie wysłał zlecenie. Generalnie nie ma co za bardzo z tym jechać. Stąd nic się nie udało znaleźć, więc generalnie to jedziemy gdzieś tam do Słowenii. A ładujemy dopiero w Litwie, w Kownie, więc na pusto. Taka sytuacja teraz na rynku. O, Wolwi! Tak sobie Wolwi wpadł. No i no i to było takie super ekspresowe zwiedzanie Tallina. Tak naprawdę tylko do rynku.
Miasto mnie bardzo zaintrygowało. Mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze tutaj wrócić. Jakbyście wy chcieli, to tak podsumowując, Viking Line płynie z centrum. Resztę promów, z tego co się zorientowałam, płynie właśnie tam bardziej z zewnątrz. Do centrum jest dojechać dosyć skomplikowanie. Jeżeli byście jechali tym tomem, tom prowadzi dobrze. No ale dalej to wygląda nieciekawie. Gdy się mówi, że ciężko tu wjechać, to właśnie dlatego ciężko wjechać, bo na przykład na rondzie jest zakaz dla ciężarówek skrętu i się okazuje, że gdzieś trzeba wjechać w taki teren. Na sam koniec dnia inspekcja sobie zrobiła łapankę, zamknęła drogę, no i skaner. Co to za obyczaje w ogóle? Jak? Tylko nie mnie! Nie mnie! Nie mnie mówię! Nie patrzcie na mnie! Nie patrzcie! Dziękuję, do widzenia! Służba celno-skarbowa i dobrze. Ja jadę na pusto, nic nie mam. Do widzenia, dobranoc.